Cześć kochani, dzień dobry. Witam Was w nowym vlogu. To będzie taki film troszeczkę inny niż do tej pory, dlatego że odpowiadając na Wasze prośby, postanowiłam dzisiaj nagrać właśnie taki tematyczny film. Także zróbcie sobie coś do picia. Ja sobie zrobiłam już kawę, bo będzie taka dłuższa pogadanka. Pogadanka, słuchajcie, na temat biżuterii. Zastanawiałam się, czy nagrać dla Was włosowy film, czy biżuteryjny, ale pomyślałam sobie, że ten biżuteryjny jednak częściej pytałyście mnie właśnie o to, jaką biżuterię noszę, jak dobieram biżuterię do swojej stylizacji. Pewnie tutaj na moim Instagramie spróbuję Wam wrzucić kilka przebitek moich takich właśnie pełnych looków, w których bardzo fajnie wygląda biżuteria, dlatego że ja wychodzę z założenia, że właśnie biżuteria jest takim, wiecie, dodatkiem, który dopełnia absolutnie cały look. I ja też miałam w takich, śmieję się, latach młodości taką fascynację dość mocną biżuterią i nosiłam jej naprawdę bardzo, bardzo dużo. Potem był czas, kiedy całkowicie z niej zrezygnowałam i tak naprawdę nosiłam tylko kolczyki i mój zaręczynowy pierścionek z obrączką nie rozstaje się z nimi. To jest taka moja biżuteria, którą noszę cały czas. I potem, kiedy pojawiła się marka, kiedy zaczęłam bardziej kreować modę, pracować w modzie, to rzeczywiście szukałam takich dodatków, które będą bardzo fajnie uzupełniały moją stylizację i stąd ta moja kolekcja biżuterii coraz bardziej się powiększała. Ja tylko odpowiadając na Wasze pytania, bo tutaj w intro pojawił się kuferek na moją biżuterię. To jest taki jasny kuferek z taką przepiękną bambusową rączką i właśnie w niej tutaj trzymam swoją biżuterię. To jest też taki kuferek, gdzie pod spodem jest duża część moich takich, wiecie, cięższych bransoletek, cięższych łańcuszków. Natomiast od razu odpowiadając na Wasze pytanie, niestety ja nie wiem, gdzie ten kuferek będzie dostępny, dlatego że ja go dostałam od marki tak naprawdę kosmetycznej jako dodatek do paczki PR-owej i tak sobie właśnie wykorzystałam go tutaj na tą moją całą biżuterię, ale jeśli oczywiście znajdę podobny, to Wam podlinkuję, bo on jest bardzo fajnie posegregowany. Mogłyście zobaczyć właśnie tutaj w przebitkach w intro, gdzie jest miejsce i na kolczyki, i na pierścionki, i na właśnie łańcuszki, więc myślę, że to jest właśnie taki bardzo fajny, słuchajcie, organizer, który też pięknie wygląda na toaletce czy na półce w sypialni. Jeśli chodzi, słuchajcie, o moją biżuterię, to tak naprawdę ja ją noszę w zależności od nastroju, od tego, jak jestem ubrana, jak te dodatki będą dopełniały moją stylizację. Zazwyczaj jest to złoto, bo ja mam takie poczucie, że przy mojej takiej oliwkowej karnacji i brązowych włosach to złoto rzeczywiście bardziej podkreśla moją urodę. Srebra nigdy nie nosiłam, też nie jestem za bardzo fanką białego złota. Gdzieś tam się przebija w mojej biżuterii, ale bardzo mało. Natomiast to, co rzeczywiście na co dzień noszę, to jest złoto, takie żółte złoto, albo właśnie biżuteria taka też pozłacana, ale wysokiej jakości. Zacznę od tej biżuterii, którą mam na sobie, dlatego że nie zliczę, słuchajcie, pytań o mój łańcuszek, który tak naprawdę, z którym się nie rozstaję. Jeśli chodzi o łańcuszki, to u mnie jest tak, że ja bardzo rzadko je zmieniam, chyba że właśnie potrzebuję czegoś mocniejszego do zdjęć. Natomiast ten łańcuszek to jest coś, co jest na mojej szyi od samego początku. Noszę go praktycznie cały czas. Ja tutaj też mam nadzieję, że dzięki tej kamerze będę mogła Wam pokazywać więcej zbliżeń. Natomiast to jest taki, słuchajcie, diamencik, bardzo cieniusieńki, na malutkim, takim cieniutkim, złotym łańcuszku. To jest jeden diamencik w takiej kwadratowej oprawie i to jest marka Sawicki. Oczywiście jak tylko uda mi się znaleźć ten łańcuszek na stronie, to ja Wam podlinkuję, bo to jest taka kolekcja bardzo klasyczna. Ona raczej jest dostępna na stronie i to jest
jest, wiecie, taki drobny łańcuszek, który pasuje absolutnie do wszystkiego. Ja go noszę na co dzień, czy do sportowych stylizacji, czy do takich codziennych, tak jak jestem teraz, czy do jeansów, czy do garniturów. Mam takie wrażenie, że taka ponadczasowa biżuteria to jest taki, wiecie, klasyk, w który na pewno warto zainwestować. I jeszcze jako dodatek, tutaj jak już jesteśmy przy marce Sawicki, to pierścionek, który również uwielbiam, pierścionek właśnie z takim malutkim diamentem, też złoty, on przepięknie wygląda na dłoni. To jest taki troszeczkę bardziej odstający kamyczek, natomiast on w takim codziennym użytku kompletnie mi nie przeszkadza i też przepięknie wygląda i myślę, że to jest właśnie taki klasyk. Więc to jest taki, słuchajcie, mój set właśnie od marki Sawicki, który zazwyczaj noszę na co dzień, aczkolwiek powiem Wam, że ten pierścionek z diamentem jest raczej dla takich, ubieram go raczej do takich stylizacji bardziej eleganckich, raczej nie zupełnie na co dzień. Jeśli chodzi o kolczyki, które mam na sobie, bo o kolczyki też bardzo często pytacie, ja tych dziurek mam dość sporo, bo tutaj jak zobaczycie ile mam kolczyków, chociażby nawet na jednym uchu, to rzeczywiście no, jest co nosić. Nie jestem zwolenniczką takich częstych zmian tych kolczyków, jeśli chodzi o tragus i wiecie, te malutkie takie tutaj dziurki, dlatego że no jednak mimo wszystko, o tutaj spróbuję uchwycić, bo to tak dość ciężko tutaj łapie ostrość, ale mam nadzieję, że złapie. Jeśli chodzi o te kolczyki takie, wiecie, piercingowe, to akurat większość z nich to polska marka Ania Kruk. I przyznam Wam się szczerze, że jak robiłam tutaj dla Was taki przegląd tej biżuterii i sobie ją tak układałam i wybierałam, którą chciałabym Wam pokazać, bo oczywiście tej biżuterii jest tyle, że nie dałabym rady pokazać Wam tutaj wszystkich, czy pierścionków, czy bransoletek, czy łańcuszków, to złapałam się na tym, że większość mojej biżuterii jest właśnie polskich marek. I to też jest fajne, bo słuchajcie, wspieranie polskiego biznesu myślę, że rzeczywiście to jest ogromny plus, a dodatkowo no naprawdę dość sporo tej biżuterii na polskim rynku się pojawiło, także tutaj jeśli chodzi o tą biżuterię, to jest właśnie Ania Kruk i to są takie malutkie tutaj właśnie te kolczyki z diamencikami tragus i te mniejsze takie właśnie kuleczki, to też jest Ania Kruk. Tyle o takiej biżuterii mojej codziennej. A, i jeszcze Wam wspomnę, tutaj to są kolczyki takie klasyczne hoops. To jest taki model dokładnie, czyli takie kółeczka troszeczkę szersze. Ja Wam tutaj oczywiście pokażę na zbliżeniach, jak one wyglądają. I to jest, słuchajcie, model kolczyków, który ja tak naprawdę noszę na co dzień. Bardzo często. One, mam wrażenie, że właśnie taki rodzaj kolczyków pasuje absolutnie do wszystkiego. Ja Wam tutaj pokażę, jak one wyglądają z bliska. I to jest marka również polska, już tutaj łapię ostrość, marka Zozo Design. Przepiękne kolczyki, one są pozłacane, natomiast one są zrobione, słuchajcie, z takiego tworzywa, że rzeczywiście nic się z tym nie dzieje. Ja bardzo często się kąpię gdzieś w tych kolczykach, czy wiecie, non-stop przebieram i rzeczywiście one nie tracą absolutnie na swojej jakości. One są takie delikatnie tutaj przeszlifowane, ale na uchu wyglądają naprawdę pięknie. I to jest również polska marka Zozo Design. Postanowiłam tak sobie posegregować, słuchajcie, troszeczkę tą biżuterię, bo ciężko mi będzie, tak wiecie, mówić o niej bez takiego podziału, żebyśmy mogły sobie spokojnie o niej porozmawiać. Dlatego postanowiłam, że najpierw pokażę Wam łańcuszki, bo tak naprawdę tych łańcuszków mam najmniej i to, co właśnie Wam mówiłam, noszę je najrzadziej i najrzadziej je zmieniam. Łańcuszek, który jest taki zupełną odwrotnością tego, co mam teraz na sobie, to jest taki mocny, wyrazisty łańcuszek od marki Zozo Design z taką literką. To jest literka M. O, tutaj pięknie mi wyostrzył. Na takim właśnie pozłacanym łańcuszku. Ten łańcuszek jest dość spory, ale przepięknie wygląda na szyi. I on, słuchajcie, to jest jedna właśnie z tych marek, gdzie rzeczywiście ta jakość naprawdę bardzo się broni i pomimo tego, że to nie jest złoto, no to rzeczywiście czy kolczyki, czy pierścionki, czy łańcuszek naprawdę są bardzo trwałe i nic się z tym nie dzieje. Ja mam literkę M od swojego imienia
I rzeczywiście to jest taka biżuteria, na którą mało kto nie zwraca uwagi, bo bardzo często właśnie jak gdzieś wyjdę w tej biżuterii, to dostaję mnóstwo komplementów. To jest jeden z łańcuszków. Drugi łańcuszek, który chciałam Wam pokazać, również polskiej marki Oplotka. Szalenie cenię sobie pracę Karoliny. Jeśli jeszcze nie znacie profilu, to ja oczywiście tutaj wszystkie marki, o których Wam dzisiaj opowiadam, podlinkuję. Natomiast Oplotka jest taką marką, którą założyła dziewczyna o imieniu Karolina, ma 2 dzieci. Z zamiłowania podróżuje i zwiedza przepiękne miejsca i te miejsca właśnie są też inspiracją do tworzenia tej biżuterii, którą później sprzedaje. I to jest, słuchajcie, jeden z łańcuszek z jednej z limitowanych kolekcji, takie pozłacane, młotkowana taka stal szlachetna, przepięknie też wygląda. To jest taki większy już wisiorek, więc możecie sobie na przykład albo skompletować to, bo chyba do tego były też kolczyki, albo jeśli nie lubicie i dla Was jest to już za dużo, to możecie nosić taki sam łańcuszek, ale on naprawdę przepięknie wygląda. On jest już na takim grubszym już łańcuszku i fajnie wygląda właśnie do takich, wiecie, nawet sweterków czy bluzek, jak mam dzisiaj ja. I rzeczywiście to będzie takie podkreślenie mocniejszego troszeczkę już stylu, jeśli jesteście fankami łańcuszków. I na koniec jeden z łańcuszków, który uwielbiam nosić latem, to jest również polska marka Bicheli i od nazwy, tak jak słyszycie, tworzy biżuterię w kształcie muszli albo właśnie biżuterię, która jest związana dość mocno z morzem. Ja uwielbiam też, słuchajcie, właśnie kiedy idzie wiosna i lato, głównie lato i czekają nas jakieś wyjazdy wakacyjne, to wtedy rzeczywiście wybieram taką biżuterię, która mi się kojarzy ze słońcem, z podróżami, jest już mniej elegancka, a bardziej taka, wiecie, beachwear. I to jest właśnie taka biżuteria. Ona jest też przepięknie wykonana. To też nie jest, słuchajcie, złoto, ale rzeczywiście wykonanie tej biżuterii jest również bardzo, bardzo dobre. Nic się z tym nie dzieje i to jest taka muszelka na łańcuszku i do tego od razu tutaj pokażę Wam, jak wygląda komplet, dlatego że dziewczyna, która również stoi za tą marką, stworzyła kolekcję pierścionków. Pierścionki wyglądają tak. To jest też taka muszelka. Przepięknie wygląda na dłoni. Zaraz Wam pokażę tutaj na palcu. I to jest taka bardzo już letnia, uważam, kolekcja, chociaż możecie sobie nosić na co dzień, jeśli jesteście fankami właśnie takich morskich elementów. I pierścionek, który jest dokładnie taki sam jak ten łańcuszek, bo to jest ta sama kolekcja. To jest taka stal szlachetna, młotkowana, ale zobaczcie, jak przepięknie wygląda z bliska. I to jest taki troszeczkę większy pierścionek, ale wygląda naprawdę przepięknie w całości też, czy na palcu, czy właśnie w komplecie z tym łańcuszkiem. I do tego były też kolczyki, ale niestety nie mogłam już... Jednak znalazłam, bo myślałam, że ich nie znajdę. I dokładnie zobaczcie, w tym samym tutaj, wydaniu są kolczyki. To są kolczyki, które są zapinane dokładnie tutaj na to zapięcie, takie troszeczkę jak dżety. I to jest, słuchajcie, jedna kolekcja. Ja tutaj postaram się posegregować tą biżuterię i pokazać Wam troszeczkę na zbliżeniach, jak wygląda dana kolekcja, żebyście mogły sobie zobaczyć troszeczkę z bliska, bo z biżuterią jest tak, że bardzo ciężko ją zbliżać tutaj na kamerze, a że to jest kamera Michała, której ja nie do końca tutaj ogarniam, no bo jak wiecie, moja jest jeszcze w naprawie, więc postaram się Wam tutaj tą biżuterię jak najbardziej zbliżyć, tak abyście mogły sobie ją zobaczyć tak z bliska. Najwięcej tak naprawdę w swojej kolekcji mam kolczyków i kolczyki uwielbiam absolutnie. Uważam, że to one właśnie tutaj, wiecie, gdzieś przy szyi, przy dekolcie dopełniają tak całej stylizacji. I jedną z moich ulubionych marek, również polskich, po które sięgam bardzo często, to jest marka Berries. Jeśli nie znacie jeszcze tej marki, to oczywiście Wam ją tutaj podlinkuję. To jest taka marka, która absolutnie bardzo szybko wybiła się na polskim rynku, szturmem wręcz podbiła taki rynek, powiedziałabym, biżuteryjny.
a to za sprawą koloru, który wprowadziła do swoich kolekcji i takich słynnych kolczyków emaliowanych. Ja tutaj postaram Wam się znaleźć kilka zdjęć z moich stylizacji i właśnie w tej biżuterii, dlatego że uważam, że ta biżuteria absolutnie zasługuje tutaj, wiecie, na odrobinę uwagi, bo to jest coś, co dla fanek koloru będzie absolutną gratką. Ja Wam pokażę kilka modeli, bo mam i w takim złocie, ale też właśnie te emaliowane. Jeśli chodzi o te kolczyki emaliowane, to możecie być bardzo spokojne, bo nic się z tymi kolczykami nie dzieje. Tak wyglądają te kolczyki na uchu. Ja je bardzo lubię. One mają przepiękny taki kawowy kolor. Nie wiem co prawda, czy ten kolor jest jeszcze dostępny na stronie, bo to była kolekcja chyba z zeszłego roku. Natomiast jeszcze w takim kolorze mam taki model kolczyków, który też bardzo lubię. Ja je tutaj odepnę, żebyście mogły zobaczyć z bliska, jak wyglądają. I to też jest właśnie taki kawowy kolor. I z tego samego modelu mam też przepiękny błękit. On już jest taki bardzo letni, ale też lubię, wiecie, czy do jeansowej koszuli, czy do jakiegoś kostiumu kąpielowego, czy do białej koszuli i jeansów. Też będzie ten kolor przepięknie wyglądał. To jest taki błękit i wiem, że teraz Berries postawiło naprawdę na przepiękne, żywe kolory. Jest czerwień, jest fiolet, jest taki śmietankowy odcień, więc no, to jest taka marka, którą rzeczywiście bardzo, bardzo lubię. Jeszcze z takich kolczyków tej marki bardzo często mnie o nie pytacie. To są takie klasyczne kółeczka, ale mimo wszystko z takim delikatnym zadrapaniem i one też przepięknie wyglądają. One już są pozłacane, ale też jakość naprawdę jest świetna. To są takie klasyczne kółeczka, ale mimo wszystko takie grubsze właśnie z takim tutaj zadrapaniem i one też bardzo ładnie wyglądają tutaj na uchu. Ja zaraz je ubiorę, żeby Wam je pokazać. I tak wyglądają tak właśnie tutaj na uchu. One są takie troszeczkę większe, ale też świetnie się prezentują. I to, co bardzo lubię w marce Berries, to nausznice. Ja wiem, że część z Was jest fankami nausznic i lubicie je nosić, a część kompletnie nie, bo gdzieś tam uwierają, nie lubicie nosić tego typu biżuterii. Uważam, że nausznice robią absolutnie całą robotę i czasami tutaj wystarczy taki mniejszy kolczyk, a ta właśnie większa nausznica i już wiecie, dodaje takiego fajnego, modowego sznytu i akurat z marki Berries bardzo lubię i z tego samego modelu mam też kolczyki. To jest taka nausznica dwukolorowa, taka właśnie też emaliowana z dodatkiem złota. Ona wygląda jak taki gruby łańcuch i to jest nausznica, którą ja bardzo często noszę. Uwielbiam właśnie tutaj, wiecie, na tą górną część ucha. I o nausznice mam zazwyczaj od Was najwięcej pytań. One świetnie wyglądają, świetnie podkręcają każdą stylizację i wiecie, jak tutaj jest takie właśnie odkryte ucho, czy jesteście na gładko gdzieś uczesane, to uważam, że to jest właśnie taki świetny element również całej stylizacji. I jak już jesteśmy przy nausznicach, to chciałam Wam pokazać nausznicę, którą też bardzo lubię. To jest marka Zozo Design. Jeśli jesteście z Warszawy, to marka ma swój sklep, przepiękny zresztą na ulicy Mokotowskiej. Kilkukrotnie już pokazywałam go na moim Instagramie. Pokazywałam też właśnie wybór kolczyków, który marka oferuje, a rzeczywiście bardzo dużo tych kolczyków tam w tym sklepie znajdziecie. Oczywiście jest też sklep online, więc dla tych z Was, które nie są z Warszawy, jak najbardziej podlinkuję tutaj stronę. Natomiast już Wam pokazuję, jak wygląda ta druga nausznica. Ona już jest troszeczkę większa i rzeczywiście to jest taki element dość mocny, jeśli chodzi o biżuterię, więc jak ja już nakładam tą nausznicę, to kolczyki mam bardzo, bardzo skromne, bo zaraz zobaczycie, jak wygląda na uchu. To jest taki rzeczywiście mocniejszy już element, bardziej widoczny i rzeczywiście mocniej tą nausznicę widać, ale ja czasami lubię, wiecie, gdzieś wieczorem czy na randkę, dzisiaj idziemy akurat na kolację, to może kto wie, ubiorę właśnie sobie taką, wiecie, mocniejszą biżuterię, która fajnie gdzieś podkręci całą stylizację. Do czerni, do bieli przepięknie wyglądają i to jest właśnie taki mocniejszy akcent. I nausznice rzeczywiście miałam taki moment, kiedy nosiłam cały czas, potem troszeczkę rezygnowałam, bardziej wchodziłam w kolczyki, ale te nausznice, szczególnie wiosną, latem, fajnie wyglądają. Jeśli chodzi o markę Zozo Design, bo jesteśmy właśnie przy niej a propos tej nausznicy, to jeszcze pokażę Wam kolczyki, o które bardzo, bardzo często
mnie pytacie i sama też je noszę rzeczywiście bardzo często. To są takie kolczyki dość ciężkie, natomiast przepięknie wyglądają. To też nie są złote kolczyki, tylko właśnie takie, wiecie, pozłacane. Natomiast ta jakość w ZOZO też jest naprawdę świetna. Mam kilka par kolczyków i nigdy nic mi się z nimi nie działo. To są też takie kółka raczej szerokie, natomiast z takim fajnym tutaj, wiecie, przepierzeniem, ale wyglądają super i o te kolczyki mam od Was zawsze najwięcej pytań. To jest taki mocniejszy element, bo one też są rzeczywiście takie większe, natomiast przepięknie wyglądają do takich gładkich fryzur, koków, takich upięć, wiecie, gładziutkich, czy właśnie wyprostowanych włosów, bo one wtedy tak rzeczywiście mam wrażenie, że nabierają takiego charakteru i też mają taki odcień brudnego złota. Ja lubię taki odcień, bo on wtedy tak, wiecie, nie rzuca się mocno w oczy i nie widać, że to jest takie, wiecie, no, złoto, które kiedyś pamiętamy z czasów naszych babci czy mam. Więc rzeczywiście no, te kolczyki z ZOZO bardzo, bardzo lubię. I jeszcze jeden model kolczyków, który też swego czasu był modny, nadal w sumie jest, bo to jest taki troszeczkę model przypominający kolczyki marki Bottega, czyli to są takie złote kuleczki, ale one bardziej przypominają takie troszeczkę półksiężyce. Ja oczywiście spróbuję Wam tutaj przybliżyć ten kolczyk. One też są takie właśnie wkładane, zapinane tutaj na to malutkie zapięcie i one przepięknie wyglądają. Lubię je na co dzień, aczkolwiek jak po nie sięgam, to już bardziej na takie wieczorne wyjścia, bo mam wrażenie, że one właśnie dodają takiej elegancji. Świetnie wyglądają z marynarkami, czy właśnie z sukienkami. Też bardzo ładnie się odbijają od skóry, bo są takie, wiecie, no to jest taki mocny element. Natomiast no, wyglądają naprawdę bardzo ładnie i są stosunkowo lekkie, pomimo tego, że nie wyglądają, to rzeczywiście są lekkie i pięknie się prezentują na uchu. I to jest całość od marki ZOZO. Ja Wam oczywiście tutaj porobię zbliżenia i też pokażę Wam, jak ona wygląda z bliska. I jeszcze taki, jeśli chodzi o kolczyki, to taki już model, który nie noszę go na co dzień, noszę go raczej na duże wyjścia. To są kolczyki vintage. Jak wiecie, ja uwielbiam rzeczy vintage, zarówno ubrania, dodatki, jak i biżuterię. I kilka takich sklepów Wam oczywiście podlinkuję. To są sklepy na Instagramie, to są dziewczyny, które sprowadzają biżuterię z Francji. Znalazłam dziewczynę ostatnio, która sprowadza biżuterię z Japonii, taką właśnie vintage w stylu Yves Saint Laurent, Chanel czy Dior. Te kolczyki, które Wam pokażę, one nie są firmowe, w sensie to nie jest żadna topowa marka, natomiast tak mnie urzekły, jak je tylko zobaczyłam. Mogłyście mnie już zobaczyć w kilku stylizacjach i to nie są w sumie kolczyki, a klipsy, które wyglądają absolutnie obłędnie. One troszeczkę przypominają model Versace z takich właśnie dawnych czasów. To jest lew w takiej przepięknej obwolutce z takim odcieniem kremu. Widać, że rzeczywiście ten klips już jest, wiecie, no taki postarzały, delikatnie gdzieś tam ta emalia jest już zdrapana, natomiast no mi to absolutnie nie przeszkadza, dlatego że te klipsy dostałam od mojej przyjaciółki w prezencie na święta Bożego Narodzenia chyba z 2 lata temu i dostaję tyle pytań o te klipsy. Ja oczywiście podlinkuję Wam tutaj sklep, bo no, te kolczyki były jedyne w swoim rodzaju. Jak to już bywa z rzeczami vintage, bo same wiecie, że bardzo często ciężko upolować te same rzeczy, no bo one występują tylko w pojedynczych egzemplarzach. One są dość ciężkie, nie będę mówić, że nie. Są dość ciężkie, natomiast to, jak one wyglądają, wiecie, na uchu, jak one przepięknie dopełniają całą stylizację. Ja uwielbiam je nosić do jasnych garniturów, do jasnych sukienek, kiedy są właśnie na przykład, nie wiem, upięte włosy i mamy tylko takie klipsy. Ja też wychodzę z założenia, że im mniej, tym lepiej, jeśli chodzi o takie, wiecie, dodatki bardzo duże, więc jeśli już stawiamy na tego typu klipsy, które są dość zdobne i dość duże, to tutaj już właśnie nic bym nie dodawała, tylko bardziej postawiłabym na dodatek w postaci fajnej torebki czy butów. Także te klipsy są rzeczywiście jednymi z takich perełek w mojej kolekcji biżuterii. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o takie troszeczkę kolczyki i klipsy vintage,
to jeszcze dorwałam takie, które troszeczkę kojarzą mi się właśnie z dawnymi czasami. Chyba moja mama nawet miała podobne w kolekcji. To też jest taka emaliowana stal szlachetna, taka pozłacana. To jest, słuchajcie, kształt takiej muszli bądź takiego troszeczkę pióra. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj Wam to wyostrzyć. To też kupiłam od dziewczyny właśnie na Instagramie, która ściąga taką właśnie biżuterię vintage. O, mam nadzieję, że tu będzie dobrze widać. I to są takie kolczyki, które też raczej noszę, wiecie, na większe wyjścia, bo są dość ciężkie i takie dość zdobne, ale też bardzo ładnie wyglądają. I to jest właśnie też taki odcień brudnego, troszeczkę starego złota, przez co one nabierają takiego fajnego charakteru i wyglądają, wiecie, jak kolczyki z dawnych lat. To tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o kolczyki, bo ja bym mogła o nich opowiadać i pokazywać Wam naprawdę całe mnóstwo. Może jeszcze tylko pokażę Wam jeszcze jedne kolczyki, które też bardzo lubię, aczkolwiek rzadko ostatnio je noszę. To jest polska marka Oplotka, o której mówiłam Wam przed chwileczką i to są takie kolczyki serca, które są takie delikatnie młotkowane. Karolina chyba wypuściła je z okazji walentynek i rzeczywiście one też pięknie wyglądają, bo to jest takie, wiecie, złoto, ale właśnie takie młotkowane, czyli nie jest takie równe i też one przepięknie wyglądają. To są dość duże kolczyki, natomiast fajnie się noszą, bo są bardzo lekkie, bardzo takie efektowne. I teraz przechodzimy do pierścionków, bo tych mam chyba w swojej kolekcji najwięcej i też na równi z kolczykami noszę najczęściej, dlatego że lubię pierścionki. Mam takie wrażenie, że one rzeczywiście na takiej damskiej, wiecie, kobiecej dłoni zawsze przepięknie wyglądają. I oprócz takich moich dwóch ukochanych pierścionków, które noszę cały czas i nigdy ich nie zdejmuję, czyli od mojego pierścionka zaręczynowego i obrączki ślubnej. W tym roku, słuchajcie, mamy 10. rocznicę ślubu, więc jest co świętować. To jest mój taki zestaw, bez którego ja się nie rozstaję. Śmieję się, że nawet wiecie, jak gdzieś tam w kuchni coś robię czy piekę, to jak ściągam, to potem muszę szybciutko znaleźć, bo już się denerwuję, że gdzieś odłożyłam i nie mogę znaleźć, a zresztą wiecie, to też tak jest, przynajmniej ja tak mam, że jak noszę cały czas pierścionek i obrączkę na palcu, to potem nagle jak ściągam, to jest mi tak dziwnie i czuć, że czegoś brakuje. Takim pierścionkiem, poza tym, który pokazywałam Wam z tym diamentem od Sawickiego, jest jeszcze jeden, który był na mojej liście marzeń od bardzo dawna. Ja, jak widzicie, tutaj nie mam luksusowej biżuterii. Jeszcze chyba nie dojrzałam do tego, żeby wydawać tak ogromne sumy, aczkolwiek jest kilka takich modeli z różnych marek, które rzeczywiście gdzieś tam, do których serce mi mocniej bije. I taką marką jest Cartier z tradycją, wieloletnią tradycją biżuteryjną. I ten pierścionek chodził mi już po głowie bardzo, bardzo długo. I kiedy 2 lata temu wybraliśmy się do Abu Dhabi na zaproszenie tego kraju, mogliśmy pozwiedzać też i Dubaj, i Abu Dhabi, no to pomyślałam, że taką pamiątkę przywiozę sobie właśnie stamtąd. I jak się okazało, co jest bardzo ciekawe, jeśli lubicie biżuterię i lubicie biżuterię luksusową, w tym właśnie Cartier, to ta marka dokładnie tam jest jedną z najtańszych, jeśli chodzi o ceny, dlatego że są tak ogromne różnice cenowe tej samej biżuterii u nas w Polsce czy w Europie, że ja rzeczywiście nawet koleżance stamtąd przywiozłam zegarek, który, jak się potem okazało, był chyba 4,5 tysiąca złotych tańszy w Abu Dhabi niż w Polsce. I dokładnie było tak z tym pierścionkiem. To jest słynny pierścionek marki Cartier, ten taki gwóźdź. To jest mniejszy rozmiar. On jest tutaj całkowicie bez diamentów. To jest taki bardzo klasyczny, ten model, taki jeden z najbardziej popularnych. Ja go noszę właśnie na tym tutaj palcu wskazującym, bo bardzo go lubię.
lubię. To jest złoto, właśnie takie żółte złoto, ale to jest, słuchajcie, taki naprawdę klasyk. On jest takim pierścionkiem, który wygląda świetnie zarówno do wieczorowych stylizacji, jak i do takich zupełnie codziennych, nawet takich właśnie do takiego, wiecie, sweterka, jeansów czy klasycznej marynarki. No to jest rzeczywiście moja taka pamiątka właśnie z tej podróży do Abu Dhabi i jeden chyba z najcenniejszych tutaj, jeśli chodzi o moją kolekcję biżuterii. I to jest tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o taką luksusową biżuterię, bo pokażę Wam jeszcze kilka pierścionków, które też bardzo często i lubię nosić i to są właśnie pierścionki polskich marek. Jeden z pierścionków, w którym zakochałam się, jak tylko go zobaczyłam, i to jest taki pierścionek, który rzeczywiście robi wrażenie. Ja Wam tutaj na przebitkach go właśnie pokażę, jak on wygląda. Noszę go również na palcu wskazującym i to jest, słuchajcie, model, który jak zobaczyłam chyba na wystawie, był jako element, dodatek w sklepie z marką odzieżową i byłam właśnie na evencie, gdzie zobaczyłam wystawę właśnie biżuterii i nawet nie wiedziałam, słuchajcie, że to jest właśnie biżuteria Karoliny, czyli oplotki. I tak się w tym pierścionku zakochałam, że postanowiłam go kupić i dorzucić do mojej kolekcji pierścionków, bo to jest właśnie taki, on jest bardzo charakterystyczny, on jest dość duży, natomiast nie jest ciężki i naprawdę ta jakość tutaj u Karoliny, no mogę Wam naprawdę poświadczyć i polecić naprawdę z ogromnym sercem, dlatego że wspieram Karolinę, wspieram jej biznes. Znamy się z Karoliną również prywatnie od wielu, wielu, wielu lat, więc jak tylko Karolina wypuszcza jakieś nowe, limitowane kolekcje, czy potrzebuje wsparcia, to ja bardzo chętnie jej w tym pomagam, no bo mam takie wrażenie, że rzeczywiście jest bardzo utalentowana, ciężko pracuje i robi naprawdę tą biżuterię przepiękną. Oczywiście wrzucę Wam tutaj link, a ten pierścionek robi naprawdę niesamowite wrażenie. Kolejnym pierścionkiem, również tutaj z też takiej dość mocnej biżuterii, takiej rzeczywiście charakterystycznej, to jest taka bardzo szeroka obrączka polskiej marki Matylda Zielińska. Dokładnie tak się nazywa marka, jak imię i nazwisko tutaj twórczyni. Matyldę też znam prywatnie, okazało się, że mieszka niedaleko i ona właśnie też robi przepiękną biżuterię. Teraz już ma sklep online, więc postaram się Wam wrzucić tutaj właśnie link. I to jest taka obrączka, która jest dość szeroka. Ja ją sobie właśnie lubię nosić zamiast tutaj tego pierścionka z diamentem do takich codziennych stylizacji. Ja powiem Wam, że w ogóle bardzo lubię obrączki, więc te moje pierścionki tak naprawdę to są albo takie właśnie z większymi oczkami, bardziej wyraziste, albo właśnie obrączki. I jeszcze jest taki jeden pierścionek właśnie od marki Zozo. On jest dość duży. Też go lubię nosić właśnie na takim wskazującym palcu. To jest taka kulka i wydaje mi się, że do tej kulki były jeszcze kolczyki, aczkolwiek nie mogłam znaleźć, jak tutaj przygotowywałam dla Was tą selekcję biżuterii. Taki rodzaj biżuterii też bardzo fajnie wygląda właśnie do takich codziennych stylizacji, bo mam wrażenie, że ona jest taka wtedy bardzo modowa, nie jest elegancka, on jest dość duży, natomiast przez to, że ma taki obły kształt, to nigdzie się nie haczy i też jest bardzo wygodny, jeśli chodzi o noszenie na co dzień i to jest właśnie marka Zozo. Ja tutaj każdą biżuterię podzieliłam na marki i zrobiłam Wam właśnie takie zbliżenia, żebyście mogły sobie zobaczyć, jak wygląda ta biżuteria z bliska. I coś, co znalazłam, słuchajcie, przy tutaj ogarnięciu tej mojej biżuterii przed nagrywaniem dla Was vloga, to znalazłam, słuchajcie, łańcuszek, który zrobiłam u złotnika. Ja też bardzo lubię taką biżuterię, wiecie, z duszą, czy to są kolczyki vintage i tak jak Wam wspominałam o tych markach luksusowych, to powiem Wam szczerze, że jakbym miała wydać naprawdę duże pieniądze na biżuterię, to albo byłaby to bransoletka Cartier do kompletu z moim pierścionkiem i ona też jest na mojej takiej, wiecie, wish liście, albo byłaby to właśnie biżuteria vintage, taka naprawdę z duszą, jakieś przepiękne kolczyki Chanel, czy właśnie marki Dior z takimi perłami, które
jak się ma w swojej kolekcji, to jest taka, wiecie, biżuteria na lata, gdzie potem moje córki mogą po mnie odziedziczyć i pamiętać, że coś takiego dostały w prezencie. Ale jest taki łańcuszek, który właśnie teraz, jak przygotowywałam dla Was tą moją biżuterię tutaj do pokazania, to go znalazłam, bo bardzo dawno go nie nosiłam. To jest biżuteria robiona właśnie na zamówienie u złotnika, chyba w Nowym Targu, jak był taki moment, kiedy troszeczkę dłużej mieszkaliśmy w górach. Notabene powiem Wam taką ciekawostkę, że właśnie okolice Podhala i właśnie tutaj tego Nowego Targu, gdzieś okolic, jest tam bardzo dużo złotników, takich właśnie rzemieślników, którzy tworzą przepiękne rzeczy ze złota. Więc jeśli na przykład macie złoto, którego nie nosicie, czy biżuterię właśnie taką, która nie do końca Wam odpowiada, to myślę, że przerobienie jej na coś, co będziecie nosić, co będzie dla Was rzeczywiście takim, wiecie, fajnym elementem w biżuterii w Waszej kolekcji, to czemu nie? I to jest, słuchajcie, taki miś robiony z dmuchanego złota. Ja kiedyś bardzo podobną biżuterię dostałam właśnie chyba od pewnej polskiej marki, która nie robiła tego w złocie. Mi bardzo zależało, żeby to jednak mimo wszystko było w złocie, żeby się gdzieś tam nic z tym łańcuszkiem, wiecie, nie działo. No ale niestety marka nie chciała mi tego zrobić, więc postanowiłam, że dokładnie w bardzo podobnym wzorze zrobię sobie coś takiego w złocie i to jest, słuchajcie, taki miś, który jest leciutki z dmuchanego złota na takim właśnie łańcuszku. O, tutaj łańcuszek ciężko mi jest wyostrzyć, natomiast spróbuję pokazać Wam tego misia z bliska. Bardzo go lubię. Opowiadając Wam tutaj o mojej biżuterii, nie mogło oczywiście zabraknąć bransoletek. Natomiast tu Was zaskoczę, dlatego że na co dzień nie noszę ich kompletnie, tak jak zegarków. Jakoś nie współgrają ze mną. Mam takie poczucie, że jak jest tych bransoletek dużo, to jestem taka przebrana. Aczkolwiek mam dwie na oku, więc kto wie, może w niedalekiej przyszłości, tak jak właśnie ten pierścionek Cartier, pojawią się na ręce. Natomiast teraz nie mam takiej potrzeby. Noszę rzeczywiście dwie, takie bardzo proste, których w ogóle nie ściągam. Jedna z nich to właśnie taka bransoletka na szczęście, o którą bardzo często mnie pytacie na moim Instagramie. To jest bransoletka, którą właśnie dostałam od Zuzi, od właścicielki marki Zozo Design. Ona jest na takim czerwonym sznureczku. Mówi się, że właśnie ten czerwony sznureczek przynosi szczęście i ja mam tutaj kamień, dlatego że ja bardzo wierzę w kamienie. Oprócz tego, że właśnie noszę ją tutaj w biżuterii, to też mam sporo kamieni tutaj w sypialni porozkładanych. Michał się zawsze tylko śmieje, że mam takie kąciki po prostu porobione, ale rzeczywiście wierzę w moc kamieni. Mam takie wrażenie, że te kamienie rzeczywiście bardzo dobrze na nas oddziaływują, jeśli są oczywiście odpowiednio dobrane. I ja tutaj, słuchajcie, na szczęście wylosowałam kamień akwamaryn, który ma za zadanie przynosić taki wewnętrzny spokój, który ma za zadanie tak wyciszyć. Ja też z natury jestem taka dość ekspresyjna, więc rzeczywiście mając taki kamień przy sobie czujecie się rzeczywiście dużo takie spokojniejsze i też mam wrażenie, że kamienie mają naprawdę dobrze dobrane kamienie, wpływają bardzo dobrze na nas i rozsiewają taką, wiecie, pozytywną aurę. Poczytajcie sobie też o znakach zodiaku, bo myślę, że to też jest ważne, żeby dobrać te kamienie właśnie pod znak zodiaku. Ja jestem spod znaku Panny i akurat u mnie też bardzo dobrze mieć koło siebie kryształ i szafir i takie kamienie też mam koło siebie, bo nawet szafir, pierścionek z szafirem kiedyś kupił mi Michał, kiedy byliśmy na Sri Lance i to jest właśnie też jeden z pierścionków, do których bardzo lubię wracać, właśnie jeśli chodzi o kamienie. Także z bransoletek powiem Wam szczerze, że ta moja kolekcja jest dość uboga, ale kto wie, może z czasem, kiedy dojrzeję do tego typu biżuterii, to też w mojej kolekcji pojawi się właśnie więcej tego typu elementów. To tyle, słuchajcie, moi kochani, jeśli chodzi o biżuterię. Mam nadzieję, że taki tematyczny film bardzo Wam się podobał. Ja też długo się zbierałam właśnie z tym, żeby go dla Was nagrać, bo tej biżuterii naprawdę mam bardzo, bardzo dużo i wybrałam dla Was tylko takie modele, które rzeczywiście na co dzień noszę i
i które lubię i które warto Wam polecić. Jak widzicie, dość sporo jest tutaj polskich marek, więc jak tylko uda mi się wszystkie te pierścionki, łańcuszki i kolczyki znaleźć, to oczywiście Wam tutaj podlinkuję. Dajcie znać, czy same nosicie biżuterię. Jeśli tak i macie na przykład jakieś marki, którymi chciałybyście się podzielić, to bardzo chętnie zostawcie komentarz, bo ja myślę, że dużo dziewczyn tutaj wchodzi, dużo dziewczyn się inspiruje, więc czemu nie? Może akurat są marki, o których ja nie słyszałam, a dziewczyny, które właśnie wchodzą, oglądają moje filmy, mogą się też czymś zainspirować. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, oglądanie pozostałych, dlatego że to jest zawsze dla mnie, wiecie, coś takiego naprawdę bardzo miłego, jeśli zostawiacie po sobie ślad, zostawiacie komentarz. Ja tutaj jeszcze tylko poproszę Was, bo dawno chyba o tym nie mówiłam, że ta subskrypcja naprawdę nic nie kosztuje, a myślę, że dla mnie, jako dla twórczyni, jest takim znakiem, że chcecie tu ze mną być, że chcecie oglądać moje filmy, bo ostatnio rzeczywiście zauważyłam, że ta oglądalność tych filmów jest nawet czasami 4-5 razy większa niż subskrypcje, które się u mnie pojawiają, więc na koniec będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli taki ślad po sobie zostawicie. Ja Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym filmie.